Siema, w dzisiejszym odcinku coś naprawdę specjalnego. Marka, która jest mi szczególnie bliska, ale w zupełnie nowej odsłonie. Testujemy dzisiaj Jeepa Grand Cherokee z rocznika 2024 z silnikiem 2.0. Jest to hybryda plug-in o mocy 381 koni i przyspieszeniu do setki 6,3. Auto nie było tanie i czy warto było je kupić? Oglądajcie dalej. No i pamiętajcie o sobie. Z nami jest Arnold, właściciel tego pięknego auta. Może zaczniemy od początku. Powiedz nam wszystkim, jak długo masz ten samochód, ile już nim przejechałeś? Samochód mam od marca tego roku, 2024, czyli przejechałem nim 25 000 kilometrów. No i na razie sprawuje się całkiem nieźle. 25 000 kilometrów. Czy przez ten czas miałeś jakieś problemy z tym samochodem? Nie tyle problemy, no bo to jest nowe auto, ale miałem parę spostrzeżeń, o których sobie dzisiaj opowiemy troszeczkę. Generalnie jestem zadowolony, myślę, że in plus. Okej, a jaka to jest wersja i w ogóle jak on się pozycjonuje powiedzmy w cenniku Jeepa? No bo to jest wersja Summit, tak? Czyli taka topowa, jaką można kupić w tym momencie w salonie, prawda? No to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. To jest Jeep Grand Cherokee wersja Summit, czyli najwyższa jaka była, bo w Jeepie nie ma czegoś takiego, że konfiguruje się auto dodając poszczególne elementy do niego, tylko mamy kilka wersji wyposażeniowych i tam w zasadzie wielkich modyfikacji poza kilkoma kolorami z palety nie możemy wprowadzać, więc jest to wersja Summit z maksymalnym wyposażeniem. Okej, no i teraz pytanie klucz. Dlaczego akurat Jeep Grand Cherokee? Bo zakładam, że miałeś do dyspozycji, znaczy miałeś do wyboru jakieś inne modele aut, załóżmy Mercedesa, GLE, strzelam jakąś BMW-kę. A dlaczego akurat Jeep? Wszystko dzięki kanałowi Tommy Moto, ponieważ prowadzący jeździ Jeepem Grand Cherokee i bardzo mnie do tego zainspirował. Naprawdę? Mówisz to jest poważnie? Mówię śmiertelnie poważnie, ale... Duże dla mnie zaskoczenie. A widzisz, jestem zagorzałym fanem, polecam subskrybować kanał. Zróbcie to. A poza tym, bo jest też parę innych wątków w tej historii, chciałem samochód, który jest SUV-em, który daje więcej możliwości niż zwykły sedan, którym do tej pory jeździłem. No i rzeczywiście było parę opcji na stole, bo myślałem o BMW X5, myślałem o Audi Q7 i w ogóle nie brałem pod uwagę Jeepa, tak będąc szczerym. I zupełnie przypadkiem znalazłem się w salonie Jeepa, wsiadłem i całkiem mi się spodobało, a potem okazało się, że ostatecznie cena do jakości w stosunku do konkurencji jest naprawdę korzystna, bo to wyposażenie, które ma to auto, no nie pozwoliłoby się zmieścić w tym budżecie w przypadku niemieckiej konkurencji. Aha, czyli jednak, bo moje pierwsze wrażenie było takie, że jednak ta cena jest właśnie adekwatna, że to już jest taki równy konkurent dla tych marek, a okazuje się, że jednak nie. No myślę, że jest ciut tańszy, biorąc pod uwagę wyposażenie, które ma w środku. Teraz przechodzimy do silnika. Jest to aspekt, który dla wielu osób jest kontrowersyjny, ponieważ jest to chyba pierwszy Grand Cherokee, który ma silnik, no w zasadzie pierwszy, tak? Który ma silnik 2.0. No i dla ludzi jest to coś niedopuszczalnego. Czy Ty możesz powiedzieć w ogóle, jaka to jest konfiguracja, jak to się sprawdza na co dzień, jak to działa? No mamy tutaj dwa silniki. Jeden to jest silnik spalinowy o pojemności 2.0, o czym już powiedziałeś. I on ma 271 koni. I do tego mamy silnik elektryczny, który ma dodatkowe 100 koni, co razem składa się na 370, ale tam no, pewnie tak. jakieś są grosze, czyli no 380 ma katalogowo, 381. No właśnie. I 670 Nm chyba, co jest dosyć sporą liczbą, no to zbliżamy się raptem do 400 koni, przecież do niedawna BMW M5 miały tam 400 koni, to była taka wartość, która po prostu ludziom spadały czapki z głów, więc no i jest to mocne auto. O dziwo tak, bo patrząc na to, jak wygląda ten silnik w porównaniu do gabarytów tego auta, to jest po prostu śmieszne. Aż się roześmiałem rzeczywiście, jak to zobaczyłem pierwszy raz. Pierwsze wrażenie tak. Bo wygląda i brzmi jak silnik od kosiarki, co jest podstawową wadą tego auta w moim przekonaniu. Ale mimo wszystko sprawdza się bardzo dobrze. Cały czas mam do dyspozycji te 381 koni, mimo że akumulator w przeważającej większości jest rozładowany, to jednak nigdy on nie rozładowuje się na 100%. Czyli Ty zawsze masz, to nie jest tak, że nie wiem, jak jest naładowany, to wtedy masz 380 i masz coś pod nogą, tylko
On ma Ja mam rezerwy, zawsze tak? do dyspozycji te 381 koni. To, że akumulator jest naładowany, polega na tym, że mogę jechać na przykład na samym prądzie, albo czyli- ten silnik częściej jest wspomagany i wyłączany na rzecz silnika elektrycznego, ale moc do dyspozycji jest zawsze. Okej, a teraz kluczowa kwestia. Jak Ci się użytkuje taki zestaw? No bo głosy są różne. Jedni narzekają, że jest to źle zestopniowane, że one nie współgra dobrze to połączenie tego silnika spalinowego i elektrycznego. A jak jest w praktyce? Hybryda ma zalety. Daje mi satysfakcję jazda na silniku elektrycznym, bo jest bardzo cichutki, fajnie się... Dużo osób właśnie to Tak, potwierdza. fajnie się manewruje na parkingu, fajnie się jeździ po mieście, jeśli auto jest naładowane. Problem w tym, że jest głównie rozładowane, ponieważ nie mam gdzie go ładować. Wydaje mi się, że jeżeli masz gdzie ładować takie auto, taką hybrydę plug-in, no to wtedy ma to duże uzasadnienie, bo możesz taniej się poruszać po mieście, jeździsz na samym silniku elektrycznym. A czy masz taką wiedzę, ile ten silnik się ładuje, jeśli postanowiłbym go naładować wtyczką, podjechać do domu i tak dalej? I ile to trwa? Mamy do dyspozycji dwie możliwości. Możemy się ładować szybką ładowarką, przy czym szybka to jest 7 kW i trwa to od 0 do 100% 2,5 godziny. No i standardowym gniazdkiem domowym. W standardowym gniazdku domowym to trwa 7 godzin, więc musisz mieć na to całą noc. Ja nie korzystam ani z tego z reguły. Przez pierwsze 2 miesiące, jak miałem to auto i byłem tym podniecony, to rzeczywiście muszę powiedzieć, że szukałem tych gniazdek, tych ładowarek po mieście, ale totalnie to odpuściłem, tym bardziej, że w ogóle to nie wychodzi taniej. W sensie z gniazdka domowego dałoby się to zrobić tanio, a z takiej ładowarki miejskiej gdzieś w galerii to w ogóle się nie opłaca, więc robiłem to po prostu jak posiadacz nowego auta. Hobbystycznie sobie Hobbystycznie ładowałeś, musiałem, tak, wtedy byłem wielkim fanem. Ale nie jestem fanem hybrydy, muszę powiedzieć, jakimś wielkim. Uważam, że te 700 kg, które tutaj wożę w postaci akumulatora, jest bezsensownym balastem. Chętnie bym to zamienił po prostu na dodatkowe cylindry. Okej. A właśnie tak jadąc do Ciebie, pomyślałem sobie, że tutaj doznałem takiego olśnienia, że przecież prawdopodobnie chodzi o aspekty tam akcyzowe. No bo to ma pojemność 2 litry, tak? Czyli do 2 litrów jest niższa akcyza. Być może chodzi o to, żeby po prostu, żeby był bardziej rynkowy ten samochód. Oni zmuszeni byli do tego, żeby zamontować tutaj mniejszy silnik. Tak strzelam, nie wiem, czy to jest prawda, bo zastanawiam się, dlaczego w Stanach na przykład jest 3.6, tam jakieś chemii i tak dalej, a w Europie mamy tylko, bo to jest tylko dostępna jedna wersja silnikowa, 2 litry. Tak, mało tego, dowiedziałem się w salonie Jeepa, że to i tak już jest końcóweczka serii, bo następne będą już elektryczne. Całkowicie? Tak powiedzieli. Aha. Teraz kwestia przyspieszenia. Czy faktycznie te 6,3 na papierze robi wrażenie, a w praktyce? Czy Ty odczuwasz to, że auto ma taką moc? No właśnie to auto jest tak wyizolowane, ma tak bardzo dobrą właściwości jezdne i izolacyjne, że w ogóle tego nie czuć, ani nie słychać z racji na ten żałośnie wyglądający silnik. Nie jest tak źle, uwierz. Ale no, jakby czuć, że masz do dyspozycji moc i jestem do tego przyzwyczajony, natomiast no, nie daje to takiej frajdy, jakby można było oczekiwać, jak sobie wyobrażałem. Tak. Okej. A jeszcze wracając do tej gamy silnikowej, bo wspominałeś, że byłeś w salonie i tam dowiedziałeś się o wersji elektrycznej. A co ze Stanami? Bo tam mamy te silniki 3.6, V6 i to V8. No właśnie interesowałem się tymi wersjami amerykańskimi, czy by przypadkiem nie zaimportować, no ale okazało się, że tak naprawdę mają mniej mocy niż ten tutaj z silnikiem elektrycznym, więc gdyby tamte wersje oferowały mi mniej więcej to samo, jeżeli chodzi o przyspieszenie, no to pewnie skusiłbym się w kierunku rynku amerykańskiego, tym bardziej, że tamte samochody są znacznie tańsze niż te tutaj tak, w i Europie. większe możliwości, można wersję przedłużoną, jakieś wersje Trailhawk i tak dalej. To prawda, natomiast no, mniejsza moc przekonała mnie jednak do tego, że zostaniemy przy hybrydzie. Okej. Z ciekawości aż wrzucę tutaj tabelkę, w której porównamy moc dla konkretnej wersji silnikowej, bo aż jestem ciekaw, jak to faktycznie wygląda. Gorzej Dobra. jak wyjdzie, że głupoty opowiadam. I teraz coś, na co prawdopodobnie wszyscy czekacie, czyli dźwięk tego 2-litrowego silnika. Robi wrażenie. Jest taki mały problem, bo chcieliśmy zrobić przegazówkę, żebyście słyszeli, jak samochód brzmi na wyższych obrotach, jak silnik brzmi, niestety nie da się. Jeep się po prostu tego wstydzi i dlatego nie pozwoli. Na taką pierdziawkę 2 wydechy.
silnik już był, a teraz skrzynia biegów. Jak Ci się z nią pracuje? Czy się dogadujecie, czy też nie? Dogadujemy się, tym bardziej, że moja jazda nie jest jakaś specjalnie ekstremalna. Głównie jeżdżę w trasy albo po mieście. Offroadu raczej nie uprawiam. Lubię sprawiać wrażenie, jakbym uprawiał, ale tego nie robię. Więc no, na moje potrzeby jest spoko. Okej, ile biegów? 8? Minimum. Okej. Czy jakieś miałeś takie dziwne sytuacje, że coś tam się zamyśliła? Nie. Pracuje bardzo fajnie. Bardzo fajnie pracuje skrzynia biegów. Pracowita jest. Jest pracowita, tak. Okay. Nie obija się, nie ma czegoś takiego, że wiesz, po prostu jakoś za długo jedzie na jakimś biegu, ale chociaż to nie jest akurat skrzynia, jest skrzyni biegów wina. Jak odpalisz auto, jest rozładowane, czyli w moim przypadku zawsze, to kręci Ci wysokie obroty, tam 2500 obrotów masz, a toczysz się na 2 na godzinę po parkingu. Okej, czyli tak jakby ładuje, tak? Ładuje akumulator po to, żeby mieć do dyspozycji te 381 koni. No i to jest strasznie słabe, bo nie dość, że ten silnik brzmi obrzydliwie i po prostu wstydliwe to jest bardzo przejazd takim samochodem po parkingu, ale potem już jest okej, jak się naładuje. No. Okej. Teraz pytanie do Ciebie, czy Ty wiesz, do czego służą te przyciski tutaj? P to jest chyba park, wydaje mi się, tak? Tak. Tu mamy tryby jazdy, jeżdżę na auto jak rasowy offroadowiec. Sport, to wiadomo. Co się dzieje, jak masz ten sport? Krótsze jakieś przełożenie, znaczy bardziej kręci? Niby tak, więc agresywniej wrzuca biegi. Nie korzystam specjalnie ze snow, tym bardziej nie korzystam, bo jeszcze nie miałem tego auta w zimie, więc nie widziało na śnieżku. Z pozostałych dwóch tym bardziej, bo jak wspomniałem, nie korzystam z opcji offroadowych. Rock, Sun Mood. No i tutaj mamy poziomowanie zawieszenia. Tak, z tego, to jest ciekawe. Aha. Możesz sobie podnieść, obniżyć zawieszenie. Ono się samo też reguluje w zależności od prędkości jazdy. Jak za szybko jedziesz, to się obniża. Jak chcesz wjechać na jakiś wyższy krawężnik, to możesz sobie ustawić wyżej. No i po to jest auto. Tutaj widzę, że mamy reduktor. Prawdopodobnie. Tak, a to N, co to jest? To jest, że możesz jakoś manualnie wrzucić luz pewnie, jak coś się wydarzy, tak? Nie mam pojęcia przecież. A tutaj jest jazdy z górki. No dobra, no w sumie jasne i przejrzyste. Okej, jak Ci obsługuje kontrolę tutaj centralną, klimatyzację? Dobrze mi się obsługuje, wspaniale mi się obsługuje, ponieważ nie ma tutaj przycisków dotykowych. Znaczy teoretycznie można to robić z poziomu ekranu, ale nie wiem, kto by to robił. Wszystkimi najważniejszymi opcjami mogę kierować za pomocą przycisków. Okej. Czyli tutaj to, co najważniejsze, no i to mi się bardzo podoba, że tak podeszli do tej sprawy, bo wydaje mi się, że w codziennym użytkowaniu nie musisz tam zaglądać, wchodzić, tylko sobie zakręcić, nawet nie musisz patrzeć tutaj w tym kierunku. To prawda. Okej, czyli tutaj standardowo, a powiedz mi, tutaj są fajne jakieś rzeczy? Z tego, co słyszałem, to można tutaj nawet podpiąć na ten ekran, do tego ekranu PlayStation, czy tam Xboxa. Można, ale to trzeba być bardzo dużym pasjonatem gier wideo, żeby tachać tutaj PlayStation, ale da się. Nie próbowałem. Myślę, że to jest taka bardziej funkcja marketingowa, albo może dla jakichś amerykańskich dzieci, które podróżują autostradami z rodzicami, chcą. Okej, dobra. Czy tu jest coś ciekawego, o czym warto wspomnieć? Co Cię wkurza? Albo co Cię cieszy, że masz tą funkcję? No, cieszy mnie na przykład lusterko, które jest kamerą, a nie prawdziwym lusterkiem. Wydawało mi się to kontrowersyjne pierwotnie, ale tak naprawdę obraz jest ostrzejszy, nie rażą mnie światła, więc to jest dużo... A czy to jakiś jest zoom, albo nagrywanie, albo coś? Nie ma. Chyba nie wiem, czy można sobie... Bo to jakaś kamera, ale co to znaczy? Nic to nie znaczy. Po prostu, że Ale kamera, że możesz sobie przełączyć na zwykły... Ale fajnie. Na zwykłe lusterko, jak jesteś bardzo ale naprawdę super jakość, naprawdę dobra jakość. Bardzo dobra jakość wykończenia materiałów, oprzyć. Wszędzie skóra, prawdziwe drewno. To ale czuć ten zapach. Po prostu tak. To jest chyba najważniejsza rzecz tego auta, czyli to wnętrze, które od razu jak zacząłem, po prostu jak na jakimś jachcie. To jest chyba prawdziwe drewno. Tak. No i tutaj narzekali niektórzy, że są jakieś tam drobne niedociągnięcia. Myślę, że to wynika z tego, że to jest naturalny materiał. Chyba nie da się go tak zrobić idealnie w 100% co do milimetra, ale wygląda to niesamowicie. Popatrzcie. Przepiękne. O, właśnie.
Dobrze, że przypomniałeś. Ładowarka indukcyjna. Z takich rzeczy, które irytują, no to właśnie jest ta ładowarka, która służy do podgrzewania telefonu. Zdecydowanie nie można go naładować. Mało tego, jeżeli jest w trybie CarPlay, a to szybciej się rozładowuje niż się ładuje za pomocą tej ładowarki, więc nie polecam tego używać. Przejmujesz ten odcinek. Dobra, powiedz teraz potencjalnym kupcom tego samochodu, osobom, które chcą taki mieć, ogólnie pozycja za kółkiem. Czy dobrze Ci się jeździ, dobrze siedzi? Pokażmy ludziom. Dobrze mi się jeździ, mogę sobie sterować fotelem, kierownicą w różnych płaszczyznach, więc ciężko, żeby się tutaj źle jechało, tym bardziej, że jest bardzo dużo miejsca, nad głową także. Mamy szeroki, wygodny podłokietnik, no jeździ się bardzo wygodnie. Ok, zegary. Czy tutaj jest wszystko czytelne? Czy jest to dobrze przemyślane? Bo tutaj na razie wygląda, jakby ktoś zhakował jakiegoś Windowsa XP. Nie wygląda to za ciekawie, ale mniemam, że to jest po prostu jakieś menu. Tak, no mamy mnóstwo opcji w menu. Przełącza się to szczęśliwie przyciskami, które są w kierownicy. Ej, to wygląda jak to... A, dobra, bo to kamera, bo ja mówię, co to jest? Jakaś grafika? To jest Jakaś Night Toyota? Vision. Tak. Przydaje się? Czasem jak jedziesz po słabo oświetlonej drodze, to tak, bo wyłapuje naprawdę z setek metrów. Wyobraź sobie, jest monitor i da się go nawet włączyć. Wow. Ale ja ze swojej perspektywy tego nie widzę, nie wiem czy... Tak, bo to jest jakiś taki anti-spy. Dobra, no i to jest dotykowe. Tutaj Tak. mam swoje audio, czy steruję tym, który jest tutaj? Nie jeżdżę jako pasażer, więc nie wiem, jakie tam są HDMI, opcje. czyli tutaj kabelek, który był tutaj, tak? Tu jest podłączenie do HDMI. Ok. I coś jeszcze oprócz tego? Wideo, czyli z USB. Możesz sobie podglądać na kamery przód, tył. Mhm. Nie jestem pewien, czy możesz sterować audio. Ok, schowek dosyć spory. Tutaj butelka wody się zmieści. Nagłośnienie. Pierwszy raz słyszę o tej firmie, Macintosh. No, niedobrze. Powinieneś słyszeć o firmie Macintosh, ponieważ to jest znana firma produkująca nagłośnienie. Czyli okej, znana. No, Tak. znam jedynego Macintosha, to tego, który produkuje komputery. Ale to nie ten właśnie. Nagłośnienie jest fenomenalne. Szczerze mówiąc, robi większe wrażenie niż się spodziewałem. Nie wiem, ile tu jest głośników, ale robią robotę. Okej. Super podświetlone, nagumowane, ekstra. Ej, to jest jakieś podgrzewane? Nie, chyba nie. Chyba tak. Chyba, że to temperatura Nie wiem, chyba może nie. być. A co do tej indukcji, wiesz co, bo faktycznie temperatura jest tutaj główną determinantą, bo jakby to było idealnie schłodzone, to ta indukcja by działała lepiej. To jest taki paradoks trochę. Ale miałem w Audi kiedyś indukcję i tam po prostu Super ten działa. telefon się ładował. A to co, to są jakieś czujniki? Nie, to jest wskaźnik naładowania, jeżeli samochód jest podłączony, to widzisz, nie wchodząc do niego, jaki jest poziom naładowania. Okej, ciekawe. Ale to jeszcze nie koniec wyposażenia. Opowiedz, co mamy dalej. No tak, byłem zaskoczony tym wyposażeniem, bo nie kojarzyłem Jeepa z segmentem premium wcześniej i trochę przypadkowo pierwszy raz wsiadłem do tego auta. Mamy masaże, mamy podgrzewane i wentylowane fotele z przodu i z tyłu, mamy podsufitkę w Alcantarze, mamy panoramiczny dach na całej szerokości. I otwiera się tak. Mamy opcję Night Vision, ona się przydaje, o niej chyba już mówiliśmy. Tak. Nie wiem co jeszcze. Masaże są z przodu, podgrzewanie też jest z tyłu. Są I wentylacja. i wentylacje z tyłu. Tutaj mam sterowanie klimatroniki, czyli są 4 strefy, my nie mam. Zgadza się. Tak. Są 4 strefy. Kamery 360. Mhm. Nie wiem co jeszcze można mieć. To tak wygląda trochę jak taki krążownik, po prostu jest naszpikowany tutaj, aż może nie jest to przesyt, ale jest naprawdę czuć, że tu jest na bogato. I wykończenie, i te przeszycia, i skóra, i to nawet ten ekran tutaj trzeci, to mamy praktycznie w każdym możliwym miejscu mamy jakiś ekran albo wyświetlacz, no wygląda to fajnie, ale zrobione jest to bardzo ze smakiem. Nie jest to taki jakiś obcesowy samochód obwieszony lampkami, tylko to wszystko jest tak ładnie zrobione. Tu mamy ambient, tu mamy roletki. Widzę, że tutaj mamy popularny w amerykańskich autach i nie tylko wtyczkę na 220, 230 tutaj akurat, 150 W, no i 4 porty USB typu C i typu A. Pewnie nurtuje Was, ile miejsca jest z tyłu, już Wam pokazuję.
Szczerze, spodziewałem się czegoś więcej, aczkolwiek no, da się to przeżyć. Nad głową mamy dużo miejsca na kolana, no nie dotykam tutaj fotela przedniego, natomiast też nie mogę sobie tych nóg jakoś rozprostować. Czuję się trochę ograniczony jak w PKS-ie. Teraz czas na bagażnik. Otwiera się elektrycznie, można otworzyć gestem, jak i z pilota, jak i z przycisku. Otwiera się automatycznie. Pierwszy rzut oka, no na pewno jest większy niż w moim Jeepie. Co my tutaj mamy? Tu jest pewnie dojazdówka. No spoko, w duże walizy się na pewno zmieszczą. Roletka, elegancko. Fajnie. Fotele się składa elektrycznie, w sensie, że wciskasz i opadają, czy... Nie, stara szkoła, konserwatywna. Czyli ładowarka jest. Spoko. I fotele się dzielą 40/60 i nie ma słynnego tutaj przejścia na narty, ale spoko, no duży. Hold to set. Zaprezentuj nam teraz, jak wygląda spalanie w tym aucie. Wspominałeś, że masz spalanie z kilku tysięcy kilometrów. Czyli 11,5, 11,7 z 3,900, tak? 11 litrów. Sprawdzałem u innych dziennikarzy motoryzacyjnych, oni osiągali tam wartości 13 litrów na 100 km. Ta jazda to jest typowo miejska? Nie, to jest mieszany tryb. Mieszany. Czyli tak 50/50? Słodko, tak. Czosnkowy z tym? Tak. Dobra. I to jest max, tak? Nie masz dłuższego dystansu? Nie mam, ale on jest miarodajny. Na konsoli centralnej mamy jeszcze przyciski, gdzie możemy włączyć na przykład silnik elektryczny, tak? Że cały czas na elektryku jeździmy? Tak, to jest wymuszenie trybu elektrycznego. Dobrze, no to tu jest pewnie jakaś kontrola lane assist, kontrola trakcji, wyłączenie czujników, wyłączenie... To jest jakiś tryb parkingowy kierownika, o co chodzi? To jest... tak, autoparkowanie. Dobra, no i wyłączamy ekran pasażera. Jeszcze ma autopilota. Jak to? Też fajne, że po prostu puszczasz kierownicę i sam se leci na autostradzie. I to jest bezterminowo? Nie ma tak, że do 150 na godzinę. Tylko trzeba mieć ręce na kierownicy w teorii, ale jest parę patentów, żeby to obejść. Jakich, jeśli można powiedzieć? Na przykład można dotykać udem kierownicy od spodu. Czyli po prostu dotyk musi być, tak? Musi być dotyk, tak. Ale to kierownica to jest fajnie wykonane. Niektórzy mówią, że jeszcze jest opcja na butelkę, tak zwana. Widziałem ten filmik. To nie działa. Widziałem ten filmik gdzieś tam w Rosji, facet położył tą butelkę i siadł z tyłu. I tu taki, wiesz, zadowolony, że mu samochód sam jedzie, w końcu tak przeważyła ta butelka i wyjechał za... Czyli te tryby możemy manualnie sobie regulować wysokość samochodu. Jaki ten tryb komfort, o którym wspominałeś? Czyli jak wysiadamy, to on się obniża? Jest teoretycznie taka opcja, da się to włączyć, ale nie korzystam z tego. Jest? Imponująco to wygląda. Szyby w aucie są przyciemnione, ale mamy taki bardzo fajny smaczek, bo mamy na tej szybie wszystkie generacje, wszystkie 5 generacji od ZJ, WJ drugi, trzeci to jest WH, WK i WL, wszystkie generacje Jeepa Grand Cherokee tutaj ukryte na tej tylnej szybie. Bardzo fajny smaczek, miły akcent i nawiązanie do tradycji. I nadszedł czas na podsumowanie. Długo po nagraniu tego odcinka biłem się z myślami, co ja właściwie sądzę o tym aucie. Wizualnie jest kontynuacją wspaniałej tradycji, jaką przez lata wypracowały kolejne generacje Grand Cherokee, a może i ewolucją, patrząc na stylistykę wnętrza czy wyposażenie. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że WL śmiało aspiruje do segmentu premium ze swoim oldschoolowym sznytem i monumentalną stylistyką. Ciężko jest znaleźć wady tego auta. Według mnie, miłośnika i posiadacza Jeepa, nowy GC jest autem niemalże idealnym, poza jednym drobnym szczegółem – silnikiem. W zasadzie oprócz gorszącej pojemności i nieproporcjonalnych rozmiarów silnika rozmawiamy o aucie z przyspieszeniem prawie 6 sekund do setki.
Musimy chyba już powoli zaakceptować rzeczywistość, w którą wkraczamy. Zaakceptować to, co nam, Europejczykom, serwują kolejni producenci. Jeśli wykażemy się na tyle otwartą głową, by się z tym pogodzić, w zamian otrzymujemy świetne auto pod każdym względem, wliczając w to osiągi, choć może nie spalanie, który wynosi prawie 12 litrów. Dzisiaj jednak śmiało mogę to powiedzieć. Daję plus nowemu Jeepowi, nawet w tej konfiguracji, choć czy sam bym go kupił za taką kwotę? Dzięki za oglądanie, za suba i lajki. Zapraszam na drugą część tego odcinka, w której porównamy najnowszego Grand Cherokee ze swoim pradziadkiem WJ-em. Dzięki!